Witam wszystkich bardzo serdecznie, cześć Wam. Dzisiejsza bajka ma tytuł Cenić życie. Na skraju miasta, w jednym z budynków mieszkalnych, mieszkała dziewczynka, która uwielbiała chodzić do ogrodu, który był wokół tego domu. Tego dnia również wyszła na podwórko, które było ogrodem, i rozmawiała z różnymi kwiatami. Kwiatów było bardzo dużo. Każdy z kwiatów coś do niej mówił, ona mu odpowiadała i widać było, że szczęście w jej oczach płynie. Naraz lato zamieniło się w zimę i zaczął padać śnieg. Dziewczynka się przez moment zastanawiała, jak to jest możliwe. Ale śnieg naprawdę padał, więc zaczęła lepić bałwana. Jedna kulka, druga kula, trzecia. Patrzyła, bo była dosyć lekko ubrana, że w ogóle było bez tego, że było jej zimno. Ale gdy ulepiła bałwana, zawiał ciepły wiatr i bałwan się roztopił. A ktoś z góry powiedział: ceń życie. Ojej, tak krótko ten bałwan był. Właściwie to nawet mu się dobrze nie przyjrzałam. Ten ciepły wiatr zawiał i bałwan w okamgnieniu się rozpuścił. Zanim skończyła zdanie, raptem w tym samym miejscu pojawiło się mnóstwo kwiatów. Pięknie wypuszczały listki i widać było, że to jakieś przyspieszone tempo wzrastania, bo po chwili miały już kwiaty, a za moment kolejny już płatki zrzucały i znowu głos z góry się odezwał: ceń życie. I nastała znowu zima. I znowu lepiła tego bałwana. I znowu ten bałwan tak szybko się rozpuścił, bo dmuchnął ciepły wiatr. Było tak może z 6 razy. W końcu pomyślała: czy to tylko mnie się zdarza? Pójdę do domu i zapytam rodziców, czy oni to samo widzą, co ja. I poszła. Opowiedziała rodzicom, a rodzice mówią: no coś ty, mamy cały czas lato. Cały czas lato. No dobrze. Rodzice podali obiad, a właściwie mama podała obiad, zjadła i postanowiła po obiedzie znowu wyjść do ogrodu, który to ogród był dla niej podwórkiem. Wyszła i ponownie się to wszystko zdarzyło. Pomyślała: to chyba jakieś czary. Dlaczego mi się to zdarza? O, już wiem. Wczoraj, jak schodziłam po schodach z domu, przeleciał mi drogę kot. Zezłościłam się i kopnęłam go nogą. A kot zamiauczał. Widać było, że go to zabolało. Być może dlatego mi się to zdarza. Świat mi chce uświadomić, żebym ceniła życie. A przecież kotka miało prawo to boleć. Może dlatego mi się to zdarza. A tydzień temu przyszła tutaj do ogródka wiewiórka i zabrała z mojego stoliczka 5 orzeszków.
przegoniłam ją stąd. W ogóle byłam bez zastanowienia się, że przecież ona się żywi orzeszkami. Mogłam ją poczęstować. W domu mam bardzo dużo orzeszków, ale zdenerwowałam się. Nawymyślałam jej, ile wlezie. Dlaczego mi zabrała te orzeszki? Bez pytania? Ceń życie. Daj innym żyć. Bez bólu i cierpienia. Ceń życie. Ono ma prawo krótko trwać. A nawet jak długo trwa, to trzeba cenić życie. I naraz w ogrodzie kret z kretowiska wyszedł. Stanął na dwóch łapkach, prawie jak zajączek, i mówi do niej: daj mi coś do zjedzenia, jestem głodny. Poproszę cię. A, głodny jesteś? Nie wiem, co krety jedzą. Poczekaj, pójdę do mamy, do taty. Zapytam, co ci przynieść. Może oni mi powiedzą? A czy ty wiesz, co mam ci przynieść? Nie wiem, przynieść coś, bo jestem głodny. Poszedłem na łowy, ale nie mogę nic znaleźć. Przynieść coś mi do zjedzenia. I dziewczynka pobiegła do domu bardzo szybko. Przyniosła w miseczce coś, co dali rodzice. Nawet nie przyglądała się, co to jest. Postawiła miseczkę. Kret powąchał. Widać, było smakowite. Zjadł wszystko do dna, to co było w miseczce. Podziękował i rzekł do niej: ceń życie. Dziewczynka zastanowiła się. Skąd on wie, że to jest taki temat, który mi ostatnio przewodzi? Skąd on wie? Ale kret schował się już pod ziemię, a za chwilę wyszedł i dał jej pierścień. Załóż go, rzekł. Dlaczego? Dlaczego chcesz mi dać ten pierścień? To dla ciebie. To zaczarowany pierścień. Dlaczego zaczarowany? On w każdej chwili życia będzie ci przypominał o tym, że masz cenić życie i będziesz cenić życie. Tak z automatu, wiesz, tylko dlatego, że ten pierścień będziesz nosić, a dostałaś go ode mnie, bo spełniłaś moją prośbę, czyli cenisz moje życie. Ja twoje życie też cenię, rzekł krecik. Kret. Od tej chwili dziewczyna nosiła pierścień na paluszku i faktycznie, kiedykolwiek miała kontakt z kimkolwiek, z czymkolwiek, co potrzebowało czegoś do życia, w mig uświadamiała, jak pomóc i co zrobić, i do końca swoich dni ceniła swoje życie i życie innych, pomagając na tysiące różnych sposobów. Ceń życie. Ceń życie. Dziękuję. Tyle na dzisiaj. Cześć Wam.